Dzień dobry Państwu. Staram się zacząć punktualnie, jakkolwiek zdaję sobie sprawę, że kłopoty z komunikacją w mieście uwięziły kilka osób na trasie, ale mam nadzieję, że dołączą w najbliższych minutach. Ja się nazywam Janusz Gadzinowski, jestem kierownikiem Katedry Neonatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Nie jestem zawodowo związany bezpośrednio z naprotechnologią, która będzie omawiana. Jestem działaczem po prostu Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej i z tego tytułu zająłem się organizacją tego spotkania i zaproszeniem gościa. Otóż chcę powiedzieć, że istnieje taki fantastyczny program, który Urząd Miasta i uczelnie poznańskie prowadzą. Jest to program akademicki Poznań i Poznań Workshops. Dzięki tej inicjatywie do Poznania przybywa seria wybitnych naukowców oraz artystów całego świata. Było 3 noblistów. Myślę, że ta inicjatywa przybliża nam wielkie myśli wielkich ludzi i do takich należy dzisiejszy gość. Profesor Hilgers jest profesorem klinicystą na oddziale położniczym i ginekologicznym w Uniwersytecie Medycznym Craytona i jest także szefem Krajowego Centrum Zdrowia Kobiet w Omaha w Nebrasce w Stanach Zjednoczonych. Ale przede wszystkim, co dla nas najważniejsze, jest współtwórcą modelu Craytona i głównym twórcą Naprotechnology, w skrócie Napro. Jest to po prostu technologia wspomagania prokreacji. Zwracam uwagę na różnicę w słowach. Prokreacja jest słowem używanym w nauce napro. Inne techniki nazywają siebie, że to są techniki rozrodu, włącznie z techniką in vitro, więc mówimy o technikach naturalnej prokreacji. Jest to metoda stosunkowo nowa, jest wysoce skuteczna, jest w zgodzie z etycznymi normami, jest po prostu fascynującą perspektywą i alternatywą dla in vitro. Ale na ten temat bliżej pan profesor Thomas Hilgers ze Stanów Zjednoczonych. Mała taka uwaga techniczna. Mianowicie to jest tekst trudny dla nas do tłumaczenia dla lekarzy. Tłumaczenie jest równoległe, jest strasznie kosztowne. Natomiast podjęliśmy się w kilkoro osób tutaj. Mamy tutaj Amerykanina, który mówi po polsku, mamy Angielkę, która mówi po polsku, mamy instruktora na proktologii, który mówi po polsku i po angielsku. Ja też znam angielski, ale mam nadzieję, że wspólnymi siłami będziemy w stanie ten wykład tłumaczyć zdanie po zdaniu. Przy czym proszę, ja czasami będę wyczuwał, że mogą mieć Państwo kłopoty z zrozumieniem jakiegoś fragmentu. Proponuję wówczas przerwać, wyjaśnimy sobie daną kwestię, jak ją Państwo rozumieją i dopiero później pójdziemy dalej. Dlatego, że jeśli będzie dyskusja na końcu, to wówczas zapomnimy w środku pewne fragmenty, które mogą wówczas umknąć. Także uzbrójmy się w cierpliwość, aby wszystko dobrze poszło i profesor Thomas Hilgers przedstawi nam założenia, zalety metody Naprotechnology. Professor Hilgers, it's your time now. Good morning. Witam serdecznie. It is my honor to be with you this morning. Jest to dla mnie wielkim zaszczytem tutaj być razem z I Państwem. appreciate all the turnout to hear about Naprotechnology. Jestem bardzo wdzięczny, że Państwo przybyli tutaj, aby usłyszeć o naprotechnologii. Poznan is in Poland. Poznań jest w Polsce. I speak Polish. Mówię po polsku. I was going to say as good as I speak Spanish or French or German or any of the other languages that I don't speak. Tak dobrze jak mówię po polsku, tak dobrze jak w tych wszystkich innych językach, w których nie mówię. It's the usual American, you know. We only know one language, although that's beginning to change a little bit. But Więc jestem typowym Amerykaninem, który zna tylko jeden język, ale to powoli się zmienia, taka sytuacja. This is the Pope Paul VI Institute for the Study of Human Reproduction. To jest Instytut papieża Pawła VI dla badań nad rozrodczością. This is in Omaha, Nebraska, which is right in the center of the United States. Mieści się on w Omaha, w Nebraska, która jest w samym centrum Stanów Zjednoczonych. In the state that I come from, Nebraska, there are 1.8 million people. W stanie, z którego pochodzę, jest 1,8 milion ludzi, mieszkańców. And 3 million cows. Ale 3 miliony krów.
This is the hospital I work at. It's called Creighton University Medical Center. Tutaj jest szpital, w którym pracuję. Nazywa się Creighton University Medical Center. It is the medical center for Creighton University School of Medicine, of which I am a member of their faculty. Jest to centrum medyczne Szkoły Medycznej Creighton University, którego jestem członkiem. This morning I want to talk to you about what we call Naprotechnology, which stands for Natural Procreative Technology. Dzisiaj chciałam mówić o Naprotechnology, w których słowach jest właśnie naturalna prokreacyjna technologia. I must tell you that there's no way possible I can cover this entire field in one lecture. Muszę wspomnieć, że nie ma możliwości, żeby omówić całą tą dziedzinę tylko na jednym wykładzie. The medical textbook on Naprotechnology is 1244 pages long. Sam podręcznik ma ponad 1200 stron. And it has lots of pictures. Jest tam wiele też obrazków. I always tell my children I don't read books that don't have pictures. Zawsze mówię swoim dzieciom, że nie czytam książek, w których nie ma obrazków. Naprotechnology is a new women's health science which is committed to working in a cooperative way with a woman's fertility cycle or menstrual cycle. Naprotechnology jest nową dziedziną medycyny, która jest zaprzęgnięta, żeby pracować współpracując z naturalnym cyklem kobiety. Since 1960, when the oral contraceptive became available, the reproductive medicine that is offered to women is either suppressive or destructive. Od 1960 roku, kiedy właśnie tabletki antykoncepcyjne zostały wprowadzone, to medycyna tak naprawdę skupiała się na tłumieniu płodności i niszczeniu. But with Naprotechnology, we've developed a system that we could work in a way which is cooperative with the menstrual and fertility cycle. And that is unique to Naprotechnology. Jednak w ramach Naprotechnology skupiliśmy się nad rozwojem nauki, która będzie współpracowała z tym naturalnym cyklem. I jest to coś wyjątkowego dla Naprotechnology. So Naprotechnology works cooperatively with a woman's cycle. Więc Naprotechnology współpracuje z naturalnym cyklem kobiety. It unites procreative education with technology, medical technology. Łączy samą naukę dotyczącą prokreacji z Naprotechnology, czyli z technologią medyczną. Some of the technology that we use is related to the use of different types of lasers. Niektóre technologie, które stosujemy, są związane z zastosowaniem niektórych laserów. Microsurgical approaches. Podejścia mikrochirurgii. Advanced hormonal studies. Zaawansowane badania hormonalne. And the interpreting of a chart that the women keep, which is called the Creighton Model Fertility Care System. Oraz interpretacja karty, z którą kobiety przychodzą, i to się nazywa Creighton Model Fertility Care System. And more recently we have introduced the utilization of robotically assisted surgery. I ostatnio też wprowadziliśmy chirurgię za pomocą robotów. Tak. We approach women as whole persons and we do not see fertility as a disease. Podchodzimy do kobiet jako w sensie całościowym i nie podchodzimy do niepłodności, do kobiet, do płodności jako do choroby. And Naprotechnology has multiple applications. Więc naprotechnologia ma bardzo wiele zastosowań. These applications fall in the general area of medical, surgical and perinatal applications. I te zastosowania wchodzą w dziedzinę medycyny, perinatologii i chirurgii. In the medical applications, we can use this for family planning purposes. W medycznym zastosowaniu możemy to zastosować dla naturalnego planowania rodziny. Targeted hormone profiles. Aby móc bardzo dokładnie określić dzień wykonywania badań hormonalnych. We can treat in no other way, frankly,
advanced or complex hormonal disturbances that exist in the menstrual cycles. I tak naprawdę w żaden inny sposób nie mogliśmy tak podejść do bardzo skomplikowanych zaburzeń cyklu menstruacyjnego kobiet. There are medical and, of course, surgical applications in infertility and in women who have recurrent miscarriages. Są oczywiście implikacje i medyczne, i dotyczące niepłodności u kobiet, które mają często poronienia nawykowe. We can treat premenstrual syndrome or postpartum depression at a very high success rate. Mamy bardzo dobre wyniki w leczeniu zespołu napięcia przedmiesiączkowego i depresji poporodowej. We can treat women who have recurrent ovarian cysts. Też leczymy kobiety, które mają cysty na jajnikach, nawracające cysty na jajnikach. And the charting system that I will show you shortly will also allow us to get an idea about the presence of a uterine infection or a cervical infection. I system zapisu na karcie, który wkrótce przedstawię, też pozwala nam uzyskać wgląd w sytuację, kiedy kobieta na przykład ma zapalenie pochwy i macicy. The surgical applications include the development of near adhesion-free surgery. Chirurgiczne aplikacje łączą się właśnie z rozwojem chirurgii, która jest prawie wolna od wzrostów. This is actually an area that we've worked on for many years and have made a number of major breakthroughs. Jest to dziedzina, nad którą pracowaliśmy bardzo wiele lat i doszliśmy do wielkich osiągnięć. Yesterday in Warsaw, I was able to present some of the basic concepts of this type of surgery. Wczoraj w Warszawie miałam okazję przedstawić te podstawowe pojęcia, które stosujemy właśnie w naszym podejściu chirurgii. And we are now in a position where we can take the most advanced and complicated surgical cases and do the surgery without adhesion or scar tissue formation. I teraz doszliśmy do takiego stanu rzeczy, że możemy wykonać każdy zabieg z minimalnym, wręcz prawie że w ogóle nie ma wzrostów po zabiegach. And this also includes, from a surgical point of view, diagnostic laparoscopy. I to też obejmuje z punktu widzenia chirurgicznego laparoskopię diagnostyczną. Which is especially important when it comes to things such as endometriosis or polycystic ovaries or pelvic adhesive disease. Która jest szczególnie istotna, jeśli mówimy o policystycznych jajnikach, leczeniu endometriozy. And I will show you later in this session why the diagnostic laparoscopy is so important. I później pragnąłbym ukazać, dlaczego właśnie laparoskopia diagnostyczna odgrywa tak dużą rolę. In perinatal areas, in the United States, the prematurity rate is 12.5%. W Stanach Zjednoczonych w dziedzinie perinatologii aż 12,5% odsetek jest porodów przedwczesnych. This is a national tragedy in the United States. Jest to tragedią narodową dla Stanów Zjednoczonych. It is much higher than what you have here in Poland. Jest to o wiele wyższy odsetek niż który jest tu w Polsce. Występuje. The doctors here and the women who are pregnant have done a great job at keeping the prematurity rate low. Lekarze i kobiety, które przechodzą przez ciążę właśnie, jest to wielkie osiągnięcie, że porody przedwczesne są na tak niskim poziomie. In Naprotechnology treated infertility, our multiple pregnancy rate is only 3.2%. W ramach Naprotechnology leczenie niepłodności ciąże pozamaciczne to wynoszą tylko mnogie wynoszą 3,2%. But in vitro fertilization in the United States, the national average is almost 32% or 10 times higher. Ale w Stanach Zjednoczonych przy zapłodnieniu in vitro to jest aż 32%. This is part of what has led. May I comment? Yes, you may. Proszę Państwa, metoda in vitro zakłada wszczepienie kilku zarodków. Spowodowało to tak zwaną epidemię ciąży mnogiej. Zjawisko to wystąpiło w krajach, gdzie in vitro jest powszechne w sposób dramatyczny. W tej chwili około
20 do 20% dzieci na oddziałach intensywnej terapii w Stanach Zjednoczonych to dzieci, które pochodzą z technik wspomagania reprodukcji. I to jest mój komentarz do tego. Po prostu epidemia ciąży mnogiej i to zjawisko, które pan profesor opisuje, jest następstwem technik reprodukcji stosowanych u ludzi. The multiple pregnancies, of course, lead to premature birth. Oczywiście ciąże mnogie prowadzą do przedwczesnych porodów. And that's one of the reasons why our premature birth rate is so high. I to jest jeden z powodów, dlaczego nasz odsetek przedwczesnych porodów jest tak wysoki. We've also done a lot of work with the use of progesterone support in pregnancy. Też bardzo wiele badań wykonaliśmy nad wsparciem ciąży zastosowaniem progesteronu. And our institute in Omaha has the largest database of women pregnant who received progesterone of any program in the world. I w naszym instytucie w Omaha jest najwięcej kobiet, które otrzymały właśnie wsparcie ciąży przy zastosowaniu progesteronu. And we have just recently completed a survey of 1,100 of those pregnancies and found that the progesterone was completely safe for the baby. I ostatnio zakończyliśmy badanie obejmujące 11 tysięcy kobiet, gdzie wykazane zostało, że to wsparcie progesteronem jest zupełnie bezpieczne dla dziecka. 1100, przepraszam. Now there are some things that are not naprotechnology. Ale są niektóre rzeczy, które nie wchodzą w zakres Naprotechnology. This includes all methods of contraception, such as birth control pills, intrauterine devices, sterilization. To obejmuje wszelkie sposoby antykoncepcyjne. And of course abortion, artificial insemination, or artificial reproductive technologies such as in vitro fertilization. Oczywiście sztuczne zapłodnienie, aborcje, techniki. These all work in a way which either suppresses fertility, treating it as a disease, one wszystkie działają w taki sposób, że tłumią płodność i traktują ją jako chorobę. or it is destructive to fertility. Lub wręcz jest to destrukcyjne dla płodności. Now some people may wonder, why would we even develop something like this? Niektórzy mogą sobie zadawać pytanie, skąd ten pomysł, jak powstała cała dziedzina Naprotechnology. I am actually a full-time practicing obstetrician gynecologist who specializes in reproductive medicine and surgery. Jestem na pełnym etacie ginekolog, położnik, który specjalizuje się w medycynie rozrodczej. I see patients day in and day out, and I see the growing dissatisfaction that many women have with the current approaches in reproductive medicine. Codziennie widuję bardzo wiele pacjentek, które coraz bardziej są niezadowolone ze obecnego podejścia do medycyny reprodukcyjnej. In Naprotechnology, we're using concepts that require a different way of thinking. Zaś w Naprotechnology stosujemy pojęcia, które wymagają zupełnie innego spojrzenia, innego sposobu myślenia. It's different from a moral and ethical point of view. Jest to zupełnie inne podejście z punktu widzenia moralnego i etycznego. It respects the dignity of women and the integrity of marriage. Szanuje to godność kobiety i integralność małżeństwa. It respects the dignity and the respect for the unborn child. Szanuje też godność i godność samego nienarodzonego dziecka. What is important about this is that these are not values that people discard because of a sociological or cultural phenomenon within the culture, within society. To, co jest ważne, żeby zrozumieć, to że to nie są wartości, które ludzie odrzucają z powodów właśnie kulturowych, socjologicznych. These are deep foundational beliefs that cannot be ignored and they will not go away. Są to podstawowe, głębokie przekonania, których nie można wyrzucić, których nie można wymazać. Before Naprotechnology, however, there has not been an alternative. Jednak nie było innej alternatywy przed Naprotechnology. But now there is one, and we are able to treat a number of conditions in ways that are better than and more successful than the current approaches offered to women.
Ale obecnie mamy taką możliwość i możemy lepiej i skuteczniej leczyć kobiety w porównaniu do innych podejść, które są dostępne dla kobiet. The very foundation of naprotechnology, in fact, naprotechnology would not even be here if it were not for a system we call the Creighton Model Fertility Care System. Samą podstawą, fundamentem Naprotechnology, a tak naprawdę nie byłoby Naprotechnology, gdyby nie podstawowy system Creighton Model Fertility Care System. The Creighton Model System is a system of family planning which we began working with in 1976. Model Creighton Model jest systemem naturalnego planowania rodziny, z którym pracowaliśmy od 1976 roku. These charts, which are using red, green, and white baby stamps, something like your child's playbook or coloring book. Te znaczki mogą przypominać kolorowanki naszych dzieci, ale tutaj są właśnie czerwone, zielone znaczki, białe znaczki z dzidziusiami. It seems almost too simplistic to be everything that I just said it was. Wydaje się to wręcz zbyt podstawowe, zbyt proste, żeby spełniać właśnie te wszystkie wymagania, o których wspomniałem przed chwilą. But this system, in a prospective way and a standardized way, allows for a woman to monitor the various discharges that occur during the course of the menstrual and the fertility cycle. Jednak system ten umożliwia kobietom monitorowanie różnych zdarzeń, które się dzieją w jej cyklu na podstawie prospektywnej i z dnia na dzień. And it allows us to see the sposób. Sorry. Dziękuję, sorry. It allows us to see fertility, but it also allows us to see other aspects of the cycle. Umożliwia nam to wgląd w samą płodność, ale też w inne zdarzenia, które mają miejsce w trakcie cyklu. My wife actually likes to say that it is revealing to us the mystery of the cycle. Moja żona zawsze lubi mawiać, że tak naprawdę to odkrywa to bogactwo cyklu. Now these are discharge patterns that have been existent in women since the very establishment of women, whenever that was. Są to zapisy, które istniały od początku, od początku istnienia kobiet. But in all of the so-called advanced reproductive studies, nobody, excluding the Creighton model now, has actually studied these discharge patterns. I we wszystkich najbardziej zaawansowanych badaniach nikt tak naprawdę oprócz model Creighton Model nie zainteresował się właśnie tymi cyklami, podstawą. I think I might even go one step further and say that the study of these has actually been ignored. Mogę nawet jeszcze pójść krok dalej i powiedzieć, że tak naprawdę badania nad podstawowym materiałem, czyli cyklem kobiety, były ignorowane. I'm going to give you just a very quick summary of this chart. Chciałbym bardzo pokrótce przedstawić ten zapis na karcie. We'll just go through this cycle here. The first 5 days are red stamps because that's the menstrual period. W tym pierwsze 5 dni to jest właśnie menstruacja, miesiączka i to są dni krwawienia. This is followed by 4 or 5 days of green stamps, which indicate that dryness is present. And these are observations made at the opening of the vagina. Później następuje po tym 4 dni suchych obserwacji i to są obserwacje, które są wykonywane u ujścia pochwy. And these observations are incorporated into a woman's daily bathroom habits. I są to obserwacje, które kobieta włącza w jej codzienną rutynę związaną właśnie z korzystaniem z And they are very, very easy to make. I są to bardzo, bardzo proste obserwacje. When fertility starts, it begins with a cervical mucus discharge. Wraz z początkiem okresu płodności widzimy wydzielinę. The qualities of this discharge change to become clear, stretchy or lubricative. Wydzielina ten śluz zmienia się, kolor się zmienia od mętnego do krystalicznie przeźroczystego, dając rozciągliwość się powiększa i jest to odczucie lubrykacji. Pojawia się. And the last day of that is called the peak day. That's why it has the P on it. I ostatni dzień to jest właśnie dzień peak i dlatego tam jest literka P zaznaczona. And then it enters into the post-peak phase
which is once again a dry time. I później znowu wkraczamy w fazę popikową, która znowu jest okresem suchym. So this is a study of the biological markers of a woman's cycle. Więc jest to badanie nad markerami, biologicznymi biomarkerami naturalnego cyklu kobiety. You can look at the length of the cycle, Możemy obserwować samą długość cyklu, the length of the pre-peak phase of the cycle, długość fazy przedpikowej cyklu, or the post-peak phase of the cycle, bądź fazy popikowej cyklu, the length and intensity of the menstrual flow, długość oraz intensywność krwawienia and the length and intensity of the mucus cycle. oraz długość oraz intensywność samego cyklu śluzowego. When you begin to put all of that information together with our understanding of reproductive medicine, it gives us an insight into difficult problems that have never been able to be addressed in the past. Więc jak zestawiamy te wszystkie informacje razem, pochylając się właśnie nad sytuacją reprodukcyjną danej kobiety, daje nam to wgląd w wiele sytuacji, w których nigdy do tej pory nie mieliśmy wglądu. These are the hormonal correlates to that cycle. Tutaj mamy porównanie profilu hormonalnego w zestawieniu z zapisem cyklu na karcie. These black bars are the estrogen being produced as the egg develops towards ovulation. Tutaj widzimy w kolorze czarnym, to jest estradiol, który jest produkowany w czasie zbliżającym się do owulacji. This rise in estrogen is responsible for the presence of this mucus pattern. Wzrost poziomu estradiolu jest odpowiedzialny za obecność śluzu, tego cyklu śluzowego, który widzimy. And once ovulation occurs, the red bars are progesterone. I w momencie owulacji czerwony kolor przedstawia poziom progesteronu. And progesterone stops the effect of estrogen and causes the peak day. I progesteron hamuje wpływ estrogenu i powoduje występowanie dnia peak. These cycles have been studied, thousands of them over the years, with the same types of correlation over and over and over again. Tysiące cykli zostało przebadanych, właśnie sprawdzonych raz. Tysiące cykli było w ten sposób monitorowanych. The next series of slides may be the most difficult for you if you're not scientifically oriented, but they're not that difficult. Następne kilka slajdów mogą stanowić lekką trudność, jeśli nie mamy podłoża naukowego, ale myślę, że poradzimy sobie. So I'll take you through it. Więc spróbuję to wszystko wytłumaczyć. The first thing that I want to point out to you is that this was published in a major journal, Fertility and Sterility, in the year 1952. Pierwszą rzeczą, na którą chciałbym zwrócić uwagę, jest to, że to zostało opublikowane w bardzo ważnym czasopiśmie medycznym w 1952 roku. And it shows on a daily basis the changes in the mucus pattern. Wykazuje zmiany w zapisie śluzu z dnia na dzień. Around the time of ovulation. W okolicy owulacji. And then if you go way down here, you have survival. I tutaj na samym dole widzimy przeżywalność plemników. And if your mucus is like this, the sperm survival is 0. Więc jeśli śluz wygląda następująco, tak jak powyżej, to plemniki nie mogą przeżyć w takim śluzie, giną. As the mucus changes around ovulation, the number of the sperm survival increases dramatically. I wraz ze zmianą w samym śluzie, to przeżywalność plemników też dramatycznie się zmienia. And then after ovulation, when the mucus changes once more, it becomes less sperm survival. If you would go one more day, it would be 0 again. I po owulacji znowu śluz się zmienia i przeżywalność plemników też dramatycznie spada aż do 0. This describes what we refer to as the biological valve. To opisuje zjawisko, które my nazywamy zastawką biologiczną. The Creighton model system tells a woman and her husband
when the biological valve is open, which is a time of fertility, and when the biological valve is closed, which is a time that is not fertile. Model Croytona daje takie informacje małżonkom, kiedy właśnie ta zastawka biologiczna jest otwarta, czyli kiedy jest ich czas płodny, bądź kiedy zastawka biologiczna jest zamknięta, czyli kiedy jest ich czas niepłodny. This is a longer cycle. It's a 54-day cycle. Tutaj widzimy dłuższy cykl 54-dniowy. Many years ago it was said that you couldn't use a natural method of family planning because of these long cycles, but the Creighton model works very efficiently with them. Wiele lat temu twierdzono, że nie da się zastosować naturalnego systemu planowania rodziny w przypadku długich cyklów, ale dzięki modelu Creighton Model jest to możliwe i możemy to robić bardzo skutecznie. And this example is in a woman breastfeeding. Tutaj mamy przykład zapisu karty u kobiety karmiącej piersią. And all of the stamps that are green are days that are not fertile. Wszystkie zielone znaczki oznaczają dni niepłodne. This is a system also that could be used to achieve a pregnancy. Jest to też system, który można stosować, aby uzyskać poczęcie. And in this particular cycle, the couple has chosen to use the days that are fertile, and they have achieved a pregnancy. I w tym cyklu tutaj widocznym widzimy, że para małżeńska zdecydowała się korzystać z tych dni płodnych i doszło do poczęcia. So it is what we refer to as a true method of family planning. You can use it to either achieve or avoid pregnancy. Więc jest to prawdziwa metoda naturalnego planowania rodziny, która może być stosowana, aby uzyskać bądź odłożyć poczęcie w czasie. Before I go to that next slide, you might be interested in knowing just how effective it is to avoid pregnancy. Zanim jeszcze przejdę do kolejnego slajdu, może Państwo by chcieli wiedzieć, jaka jest skuteczność w przypadku odłożenia poczęcia w czasie. We published a meta-analysis. That's a study of 5 separate studies of the Creighton model. Opublikowaliśmy meta-analizę, czyli analiza 5 pomniejszych badań. In the Journal of Reproductive Medicine. W Journal of Reproductive Medicine. And this showed actually there were 1,830 couples for over 17,000 months of use. Było 1800 par, które stosowało system przez 1800 miesięcy. 17 parę miesięcy. Sorry. The method effectiveness was 99.5%. Skuteczność metody wynosiła 99,5%. And the use effectiveness was 96.8%. Zaś skuteczność stosowania to 96,8%. Both of which are very competitive with the birth control pill, but no side effects. Obydwie są bardzo na równi na przykład z pigułką antykoncepcyjną, ale nie ma żadnych skutków ubocznych. Now, as we began our work with this system, we began to realize that there were biological markers that would show up on these charts in women who had certain types of abnormalities. Wraz z upływem czasu, jak badaliśmy te cykle, zaczęliśmy zauważać, że są konkretne schematy zapisu na karcie, które odzwierciedlają konkretne nieprawidłowości występujące u kobiet. If you look at the first cycle, this is a very short and limited mucus cycle. Jeśli popatrzymy się na pierwszy cykl, widzimy bardzo krótki i ograniczony cykl śluzowy. This is very commonly seen in women who have infertility or miscarriages. Bardzo często możemy zaobserwować taki zapis And u kobiet, które cierpią na niepłodność oraz u których dochodzi do poronienia nawykowych. And part of the reason is because these cycles are associated with abnormal ovulations and abnormal hormone production. I jedną z przyczyn tego jest to, że takie cykle są związane ze zdarzeniami nieprawidłowej owulacji oraz which in turn sorry, I didn't catch yeah, so these are associated with abnormal ovulations.
Yes. and abnormal hormone production. Tak, i zaburzeniami produkcji hormonalnej. Sorry. And those are at least part of the reason why they have their infertility or their miscarriage. Jest to przynajmniej część z tej przyczyny, dlaczego właśnie cierpią na niepłodność bądź dochodzi do poronienia. Another area of expertise at our institute is the study of ovulation by ultrasound. By doing an ultrasound on a daily basis, you can watch the follicle grow and develop and rupture. Kolejną dziedziną, w którym ekspertyzy naszego ośrodka jest monitorowanie owulacji, gdzie z dnia na dzień możemy obserwować, jak pęcherzyk wzrasta. We have studied well over 3,000 spontaneous cycles in 3,000 women by ultrasound in this fashion. Obserwowaliśmy dużo ponad 3000 cykli. Spontanicznych owulacji w czasie badań ultrasonograficznych. If you look at the second cycle, the post-peak phase is only 5 days long. W drugim cyklu widzimy, że faza popikowa wynosi tylko 5 dni. This is too short to support pregnancy, and it will be seen in women who have recurrent miscarriages. Jest to zbyt krótki okres, aby ciąża mogła się zagnieździć i u takich kobiet będzie występowały nawracające poronienia. It is actually very easy to treat by giving medication which will boost the hormones and lengthen the post-peak phase to normal. Ale w rzeczywistości jest to bardzo łatwa sytuacja do wyleczenia poprzez właśnie podawanie progesteronu i cykl się wydłuża do prawidłowej długości. In fact, it is the first such problem in women who would normally miscarry, in which we can identify the problem before they ever miscarry, and we can prevent all miscarriages in the future for her. I tak naprawdę jest to sytuacja, która może być całkowicie zapobieżona poprzez właśnie rozpoznanie wcześniejsze na karcie i leczenie, zastosowanie leczenia. In the third cycle, we see 5 days of bleeding before the onset of the menstrual period. W trzecim cyklu widzimy 5 dni krwawienia przed rozpoczęciem menstruacji. That bleeding is called premenstrual bleeding and is often associated with low progesterone levels. To krwawienie jest nazwane krwawieniem przedmenstruacyjnym i jest to często związane z niskimi poziomami hormonalnymi progesteronu. But more recently we've seen it associated with low-grade infection inside the uterus. Ale ostatnio zauważyliśmy, że jest to związane z infekcją low-grade wewnątrzmaciczną. Tak. And then the last cycle, you see a lot of red stamps. That's all bleeding days, and this might appear in somebody who's approaching the menopause, and she would need to be evaluated to make sure there's nothing really bad happening, such as a cancer of the uterus. I w ostatnim cyklu widzimy bardzo dużo nietypowego krwawienia. Tak może wyglądać cykl kobiety, która wkracza w okres przedmenopauzalny, ale też może to być związane z nowotworem. Okay, stick with me. Proszę jeszcze o uwagę. There's only a few more of these slides that are technical. Niewiele już zostało takich technicznych slajdów, więc... But they're actually very important to this underlying science of all of this. Ale one są bardzo istotne, aby zrozumieć całą naukę, która się wiąże właśnie z Naprotechnology. What we did is we took a sample of the mucus from the cervix. Wzięliśmy próbkę śluzu z szyjki macicy. We spread it on a glass slide. Rozprowadziliśmy na szkiełku. And we let it dry. I pozwoliliśmy, żeby wysechł ten śluz. And when you do that, it will form either this sort of an amorphous mass of cells or this really remarkable ferning pattern like the plant fern. I ten śluz stworzy albo ten pierwszy obraz, bądź ten obraz trzeci, tak jak liść paproci. We then took a second mucus sample. Wtedy wzięliśmy drugą próbkę śluzu. Put it on a glass slide. Rozprowadziliśmy na szkiełku. And covered it with a small cover slip, little glass cover slip.
I szkiełkiem pokrywkowym przykryliśmy ten śluz. And then we let it dry for about 48 to 72 hours. I pozwoliliśmy, aby ten śluz wysechł od And we look at it again. 48 do 72 godzin i jeszcze ponownie powróciliśmy, aby obejrzeć slajd. When the ferning is negative like this, the channel formation is virtually non-existent. Kiedy jest negatywne struktury tworzenia, to może właśnie wytłumaczę. Jeżeli my mamy negatywny test śluzowy, czyli nie ma tego śluzu płodnego, wówczas mamy obraz taki, wygląda jak ten drugi, czyli brakuje praktycznie kanalików śluzowych, takich kanalików przepływowych. Proszę zrozumieć, że charakter śluzu jest zależny od hormonów. Czy przeważają estrogeny, czy progesteron, mam rację, tak? Także w zależności od tego formacje takie powstają na tym szkiełku laboratoryjnym. Dokładnie, odzwierciedlają obraz produkcji cyklu hormonów w czasie cyklu. Now when the ferning appears, that is because of the rising levels of estrogen that I showed you a moment ago. I ten czwarty slajd, czyli slajd D, obrazuje obraz właśnie śluzu tak zwanego estrogenozależnego, czyli tego, który zawiera bardzo liczne kanaliki śluzowe. But when you put it under a microscope 3 days later, you see these parallel channel formation. I właśnie kiedy przedstawimy to jeszcze około 3 dni później, to widzimy formowanie się kanalików takich tak zwanych przepływowych. So over a period of about a year, we collected several hundred of these specimens. Więc przez okres 1 roku pobraliśmy kilkaset takich próbek. And I counted each of the channels under the low power field of the microscope. I policzyłem ilość tych kanalików przepływowych właśnie w niskim powiększeniu mikroskopowym. Dziękuję. And then we put it all together with the woman's own observations at the opening of the vagina. I wtedy zestawiliśmy te dwa obrazy z obserwacjami samej kobiety u ujścia pochwy. And this is the channel formation throughout the course of the cycle, but organized around her peak day. I tutaj widzimy kształtowanie się tych kanalików, ilość kanalików, patrząc na cały cykl i też w okolicy samego dnia peak. And what you see here is actually a graphic description of that biological valve that I was referring to earlier. I tutaj widzimy graficzne przedstawienie tej zastawki biologicznej, o której mówiłem chwilkę wcześniej. The biological valve is open on these days. Zawór biologiczny jest otwarty w tych dniach. And it's closed with these observations. A w tych dniach jest zawór biologiczny zamknięty. And then if you go one step further, we divided the cycle into 8 different potentially fertile or potentially infertile times. I idąc krok dalej, podzieliliśmy cały cykl na 8 okresów potencjalnie płodnych bądź potencjalnie niepłodnych. You won't be able to read all of this underneath here, and it's actually not that important in some ways for you at this time. To, co jest tutaj napisane poniżej, nie jest tak istotne w tym momencie, jest nieczytelne na pewno z sali. However, these are the days that are infertile after the peak day. Ale tutaj widzimy dni, które są niepłodne po dniu peak. And this is actually the number of channels on the peak day. A to jest ilość kanalików występujących w samym dniu peak. We've plotted each of the points and drawn what is called a regression line. Połączyliśmy te punkciki linią prostą. The statistically significant correlation between the woman's observations and the observations that we made of the physical characteristics of the mucus was statistically highly significant. Statystyczna istotność naszych obserwacji śluzu w połączeniu z obserwacjami samej kobiety była wysoce znamienna, istotna. In statistics, if you have a regression line and all of the points actually land on the line
then it's a perfect correlation. W statystyce, jeśli jest ta linia regresji i punkty się łączą prawie że na linii prostej, jest to bardzo wysoka statystycznie istotność. And as you look at this graph, 5 of the points are on the line and 3 are just barely off the line. I patrząc się na ten wykres, 5 z tych punktów dotykają samej linii, a tylko 3 punkty lekko odchodzą od samej linii. This was a surprise to us. Było to dla nas zaskoczeniem. When we began this project, we didn't really know what to expect. Jak rozpoczynaliśmy pracę nad projektem, naprawdę nie wiedzieliśmy, czego oczekiwać. And the degree to which there was correlation was way beyond anything we could have possibly imagined on our own. I zakres samej korelacji tych wyników przewyższała nasze oczekiwania. This is a photograph actually of the cervical canal, and along at about 2 o'clock you'll see the clefts in the cervical canal. These are the openings to the cervical crypts which produce the mucus. Na tym obrazie widzimy widzimy kanał, otwarty kanał szyjki macicy, który uwidacznia nam ujścia krypt szyjkowych, tak zwanych krypt szyjkowych. Now let's apply this to infertility and to miscarriage. Przejdźmy teraz do niepłodności i poronień nawykowych. There are many advertisements such as this in the United States, which I personally find to be insulting and offensive. Widzimy, w Stanach Zjednoczonych występuje wiele takich reklam, które ja osobiście uważam za obraźliwe. They are advertising laboratories that freeze embryos. Reklamują laboratoria, które zamrażają płody ludzkie, zarodki. How about this one? Who's watching the kids? A na przykład tutaj taką reklamę, kto pilnuje dzieci. This is another one of the cryopreservation laboratories that are freezing embryos. Jest to kolejna reklama laboratoriów, które zamrażają zarodki. They refer to these kids as priceless biologicals. Odnoszą się do tych dzieci jako bezcenny materiał biologiczny. Now this advertisement wasn't written by somebody who's an avid pro-life advocate. No, na pewno taka reklama nie została wymyślona, stworzona przez kogoś, kto jest za życiem. Actually quite the opposite. Wręcz przeciwnie. So let's talk some more. There are 9.5 million women in the United States at the latest data that we have available who have impaired fertility. 9,5 miliona kobiet w Stanach Zjednoczonych cierpią na problemy z płodnością. I want you to keep that number in mind as we go forward because I'm going to come back to it. Chciałbym prosić Państwa, żeby Państwo zapamiętali tę cyfrę, bo będziemy się do niej odnosić. I'm going to ask you the question, what progress have we made in the last 60 or 70 years in the treatment of infertility? Chciałbym zadać tutaj pytanie, jaki postęp uczyniliśmy przez ostatnie 40-50 lat w leczeniu niepłodności? Well, in 1950, the success rate, pregnancy rate in women who had polycystic ovaries was 66%. W 1950 skuteczność In 1970, a new drug came along called Clomid. indeks powodzenia ciąż wynosił I thought 60%. Tak? Aha, przepraszam, to jest medyczne. W 1950 roku ten współczynnik powodzenia, czyli poczęcia dla policystycznych jajników wynosił 60%. Okay, thank you. 66. Sorry. Zespół policystycznych jajników powoduje praktycznie całkowitą niepłodność, także to jest sposób leczenia. Well, in 1970, a new drug became available. It was called clomiphene or Clomid. W
1970 roku wszedł na rynek Clomid, czyli Clostilberzy u nas, taki preparat. And this was used to treat the infertility associated with polycystic ovaries. I on był używany właśnie w zespole policystycznych jajników. But the pregnancy rate was only 30%. I współczynnik powodzenia, poczęcia w tym zespole wynosił 30%. This is the first time that I know of that medicine selected an inferior treatment modality and made it sound as if it was better. Jest to pierwsza, jedyna taka okazja, o której wiem, kiedy medycyna wybrała gorszą technikę i zaczęła ją stosować. The treatment that was provided in 1950 was called an ovarian wedge resection. Leczenie, które było stosowane w 1950 roku, było resekcja klinowa jajników. It's actually a fairly simple surgical procedure where these large ovaries are reduced in size to normal size. W rzeczywistości jest to bardzo prosty zabieg chirurgiczny, gdzie bardzo duże jajniki są zredukowane w swoim rozmiarze. More recently, in vitro fertilization has been promoted as a treatment for polycystic ovaries. Ostatnio promuje się zapłodnienie in vitro jako leczenie policystycznych jajników. The success rate actually has gone down a little more, 25 to 23%. Odsetek skuteczności spadł od 25% do 23%. What about a condition called endometriosis? Jeśli chodzi o chorobę endometriozy, This is a condition where the cells that are normally inside the uterus get onto the outside of the uterus. jest to choroba, w której tkanka, która normalnie siedzi wewnątrz macicy, wychodzi poza tą macicę i się osadawia na innych tkankach. It can cause pain, and it can cause infertility, and it can cause miscarriage. Może powodować ból, niepłodność oraz poronienie. Well, in 1981, surgical correction of the endometriosis produced a pregnancy rate of almost 54%. W 1981 roku chirurgiczne zabiegi eliminujące endometriozę były skuteczne w 54%. And today, with in vitro fertilization, the pregnancy rate's about 31%. Dziś z zapłodnieniem in vitro odsetek ciąż to jest około 31% wynosi. What if you look at blocked fallopian tubes? Jeśli chodzi o zablokowane jajowody, niedrożność jajowodów. When you have blocked fallopian tubes, this was where the first in vitro baby was produced in England in 1978. Właśnie w przypadku niedrożności jajowodów w takiej sytuacji doszło do pierwszego narodzenia się dziecka po zapłodnieniu in vitro w Anglii. But the pregnancy rates with surgery or with in vitro fertilization are about the same. Ale jednak współczynnik poczęcia z in vitro i w tym ostatnim był podobny. So the question, what progress has been made? And the answer is very little, Więc pytanie, if any. jaki postęp został poczyniony? I niestety odpowiedź jest taka, że bardzo mały, jeśli w ogóle można mówić o postępie. But it has created a culture which seems to say that the only effective treatment for infertility is in vitro fertilization. Ale powstała cała kultura, która wydaje się mówić, że tak naprawdę jedynym skutecznym leczeniem niepłodności jest zapłodnienie in vitro. So now I want you to recall the 9.5 million women in the United States who have impaired fertility. Więc teraz chciałbym, aby Państwo sobie przypomnieli tą liczbę 9,5 milionów kobiet, które cierpi na niepłodność w Stanach Zjednoczonych. The percentage of those women who will have a baby in a given year because of in vitro fertilization is less than 0.5%. Odsetek tych kobiet, które skutecznie poczną po in vitro, po zapłodnieniu in vitro wynosi mniej niż
0,5%. In other words, of those 9.5 million women, 99.5% of them will not have a baby. Inaczej mówiąc, 99,5% z tych kobiet u nich nie dojdzie do poczęcia. At least related to in vitro fertilization, I should add. Oczywiście przynajmniej jeśli chodzi o przez metodę zapłodnienia in vitro. Now what seems to be missing here? Więc czego nam tutaj brakuje? First of all, in vitro fertilization, it's quite common for doctors to explain that they don't really care what's wrong with you. Nade wszystko przy podejściu stosowanym przez lekarzy, którzy promują zapłodnienie in vitro, to pierwszą informację, którą udzielają, jest takie, że tak naprawdę ich nie obchodzi przyczyna niepłodności. Their point of view is that you can skip over all of that now. You don't have to do the diagnostic testing. You just go from here to in vitro and you have your baby. Z ich punktu widzenia można zupełnie pominąć ten cały proces diagnostyczny, jakby przeskoczyć przez to i po prostu, żeby skutecznie uzyskać poczęcie. But if you don't have a diagnosis, how can you treat it? Ale jeśli nie ma diagnozy, to jak możemy leczyć? There's been a general lack of focus on what human fertility really is. Zupełnie tak naprawdę odeszliśmy od samego zainteresowania płodnością, czym ono jest. And I sincerely believe that it shows a lack of concern for the health care of women with these problems. I jestem bardzo głęboko przekonany, że jednak wynika to z braku troski o zdrowie kobiety. If you have severe pelvic pain, severe menstrual cramps, extensive endometriosis, polycystic ovaries, which incidentally increase the risk of uterine cancer. Jeśli się cierpi na bardzo bolesne miesiączki, endometriozę, zespół policystycznych jajników, które notabene są też mogą być powodem nowotworów macicy. If you have all of those problems walking into the IVF clinic, you will have those same problems as you walk out of the clinic. Jeśli te wszystkie problemy występują w momencie, kiedy ktoś wchodzi do samej kliniki in vitro, to na pewno z tymi samymi problemami się wyjdzie. This is a throwback to the state of this area of medicine in the 1970s. Jest to taki nawrót do stanu, w jakim medycyna była w 70 latach. I did my training at the Mayo Clinic. You may have heard of that in the United States. Ja szkoliłem się w klinice męskiej, może w klinice Mayo w Stanach Zjednoczonych. And so I remember our faculty struggling with and being frustrated by not knowing or understanding fertility or why women do not achieve pregnancy. I pamiętam wielką frustrację, która towarzyszyła właśnie niemożności zrozumienia sytuacji niepłodności, dlaczego kobiety nie mogą począć dziecka. This was fairly universal, so when IVF became available, there was this huge rush to it because you didn't have to make a diagnosis which you didn't know anyway. I w tej atmosferze frustracji wraz z wynalezieniem zapłodnienia in vitro po prostu był dziki pęd właśnie ku tej technologii, dlatego że ona nie wymaga diagnozy, nie prowadzi żadnej diagnostyki. As an aside, I will tell you that I gave a presentation to the faculty at the Mayo Clinic on this method, but it was ignored. I tak na marginesie chciałam powiedzieć, że właśnie przedstawiłem Naprotechnology w klinice w Mayo, przedstawiając właśnie założenia tego podejścia i systemu, ale została ona zignorowana. So everybody went toward in vitro fertilization
But there were a few of us who sat back and started to look at and try to understand further why some of these problems exist. Więc wszyscy rzucili się w cudzysłowie na in vitro, zapłodnienie in vitro, ale kilku z nas zostało, którzy jakby chcieliśmy obserwować, co się będzie działo. This is a slide that I showed you earlier with the estrogen and progesterone levels coordinated with the mucus cycle of the Creighton model chart. Tutaj widzimy slajd, który był prezentowany wcześniej, ukazujący profil hormonalny w zestawieniu z zapisem cyklu kobiety na karcie Creighton model. I want you for a moment to focus at that point where my red dot is. Chciałbym, żeby Państwo zwrócili uwagę tutaj w tym miejscu, w którym wskazuję. And I'll change slides. I zmienię teraz slajd. That's where the red dot in the previous cycle was. W poprzednim cyklu tutaj wskazywałem w to miejsce. The hormones in the previous cycle show normal hormone function of the follicle developing toward ovulation and the corpus luteum, which produces progesterone after ovulation. Na poprzednim cyklu widzieliśmy prawidłowy zapis hormonalny, który korelował z właściwym wzrostem pęcherzyka i z momentem owulacji. But in this cycle, i produkcją progesteronu przez ciałko żółte. But in this cycle, there's no mucus. It's a dry cycle. Ale w tym cyklu nie występuje żaden śluz, jest to cykl suchy. And the hormone pattern is dramatically different. The estrogen levels are very, very low, followed by very low progesterone levels. The progesterone should be up here. Możemy zaobserwować bardzo suboptymalne wyniki hormonalne. Widzimy, że poziom progesteronu jest bardzo, bardzo niski, estradiolu też również bardzo niski. Many years ago when I first began working with this, I thought, this is going to be easy. Wiele lat temu, kiedy rozpocząłem pracę z cyklami w model Creighton Model, to pomyślałam, że ta praca będzie łatwa. All I need to do is find a way to produce mucus. Jedyne, co muszę zrobić, to po prostu wynaleźć sposób na produkcję śluzu. And they will get pregnant. I dojdzie do poczęcia. But I didn't know until I looked further the severe underlying hormonal dysfunction that is associated with this type of cycle. Ale nie zdawałem sobie sprawy, dopóki nie przeprowadziłem dalszych badań, że takie cykle są związane właśnie z poważnymi zaburzeniami hormonalnymi. And as we looked further with ultrasound studies, we found that they had a high risk of an ovulation abnormality. I dalej, wykonując monitorowanie owulacji ultrasonograficzne, zauważyliśmy, że jest to też związane z poważnymi zaburzeniami owulacji. And as we did laparoscopy to see if there's any organic disease, we found a very, very high percentage who had endometriosis. I wraz z wykonywaniem laparoskopii diagnostycznej odkryliśmy, że bardzo duży odsetek takich pacjentek z takimi cyklami cierpi na endometriozę. To get an idea about any of this, we had to have this Creighton model chart that shows the dry cycle. Aby odkryć wiele z tych rzeczy, musieliśmy właśnie mieć... Odkrycie wielu tych rzeczy byłoby niemożliwe bez zapisu na karcie Creighton Model. I know of no other way that this can be identified. Nie znam innego sposobu, który by odkrywał te nieprawidłowości, który by umożliwiał właśnie zauważenie tego. Here we have a limited mucus cycle, and the estrogen levels are also very low, along with the progesterone levels. Tutaj też mamy ograniczony cykl śluzowy i poziom estradiolu i progesteronu też równie niski. These are basically medical cousins of each other. Są to spokrewnione medycznie sytuacje. Here we have a woman who has that premenstrual bleeding that I showed you earlier. It's not the same cycle, but it's the same condition. Tutaj widzimy kobietę, która cierpi na plamienia przedmiesiączkowe. Nie jest to ten sam cykl, ale ta sama sytuacja. The red bars are the progesterone levels.
Czerwony kolor przedstawia poziom progesteronu. They're about 3 times lower than they should be. Są 3 razy niższe od prawidłowej wartości. When this woman came to us, she had had 4 consecutive miscarriages. Kiedy ta kobieta do nas przyszła po 4 następujących po sobie poronieniach. And the low progesterone was part of the problem. I niski poziom progesteronu właśnie był częścią jej problemu. Now we did a study in which we consecutively studied patients by laparoscopy, infertility patients, to see how often we would identify an underlying organic disorder or disease. Przeprowadziliśmy badanie nad kobietami, które przeprowadzaliśmy laparoskopię diagnostyczną, aby odkryć właśnie jaka jest przyczyna ich niepłodności. If you look at this, there are 250 patients. Tutaj widzimy jest 250 pacjentek. The pelvis was completely normal in only 6%. Miednica wyglądała normalnie jedynie u 6%. Or in 94%, these women had some organic disease, the most common of which was endometriosis. Czyli u 94% z tych kobiet występowała jakaś organiczna choroba. U większości z nich była to endometrioza. Now, if you separate out from this group those women who have fairly long cycles, 40-50 days long, jeśli z tej grupy jeszcze wyprowadzimy te kobiety, które mają długie cykle, 40-50 dniowe, and look at only those women who have regular cycles and infertility, i spojrzymy tylko na te kobiety, które mają regularne cykle, ale cierpią na niepłodność, the percentage who have endometriosis rises to about 85 to 90%. odsetek z tych kobiet, które cierpią na endometriozę, dramatycznie wzrasta do 90-95%. I mentioned ovulation defects. This just is a graph to show you that polycystic ovaries, endometriosis, and women with extensive pelvic adhesions unrelated to endometriosis have a high incidence of ovulation-related abnormalities. Wspomniałem o nieprawidłowościach w samej owulacji i właśnie tutaj widzimy, że zespół policystycznych jajników, endometrioza, wzrosty miednicy występują. Before I get to this slide, let me mention something to you. Zanim przejdę do omawiania tego slajdu, chciałbym o czymś wspomnieć Państwu. We have a national reporting service in the United States that started in about 1991 for all of the IVF clinics in the country. Mamy w Stanach Zjednoczonych instytucję, która jest odpowiedzialna za przedstawianie wyników wszystkich placówek, które przeprowadzają zapłodnienie in vitro. In the most recent report, which is for the year 2008, w ostatnim sprawozdaniu z 2008 roku the diagnosis of the woman's fertility is given, and the incidence of endometriosis was 4.6%. Przy diagnozie niepłodności występowalność endometriozy było 4,6%. But when we did our laparoscopies in a similar group of patients, it's more like 85%. Ale jak my przeprowadzaliśmy nasze laparoskopie w podobnych sytuacjach, to odsetek występowalności endometriozy wynosił około 86%. So why is there such a difference? Więc skąd ta różnica? The difference is simple. We are looking for it, they are not. Różnica jest bardzo prosta. My szukamy przyczyny, oni jej nie szukają. Now let me present to you just a few quick cases. The first one is a case that we would love to have for all of our infertility patients. Chciałbym teraz przedstawić kilka przypadków. Pierwszy przypadek to jest sytuacja, którą zapragniona przez każdego przy leczeniu właśnie niepłodności. This is a woman from Memphis, Tennessee that I have actually never met. Jest to kobieta z Tennessee, z Memphis, którą faktycznie sam nigdy osobiście nie spotkałem.
She called our institute with a history of 7 years of infertility and had been through all of the available treatment options. Zadzwoniła do nas, mówiąc właśnie, że 7 lat stara się o poczęcie i przeszła absolutnie wszystkie metody sztucznego zapłodnienia. And she had never become pregnant. I nie osiągnęła skutecznie ciąży. My nurse who took that call, who was also a fertility care practitioner, taught her the Creighton model fertility care system. Pielęgniarka, która odebrała ten telefon od niej, która też jest instruktorem Creighton Model, uczyła ją obserwacji według Creighton Model. You know enough by now to realize when you see all green stamps, that's a dry cycle. Już tyle wiemy z tej prezentacji, że jeśli widzimy same zielone znaczki, jest to cykl suchy. And it's associated with infertility. I jest on związany z niepłodnością. We have a variety of ways in which we can produce more mucus. Mamy różnorakie sposoby wytwarzania śluzu. One of these is to take vitamin B6. Jedna z nich to jest przyjmowanie witaminy B6. So my nurse recommended that she start vitamin B6 on this day, the 5th day of this last cycle. Więc moja pielęgniarka zaleciła, żeby zaczęła przyjmować witaminę B6 w 5. dniu tego cyklu. And she took it all through the cycle. I brała witaminę B6 przez cały cykl. She took it all through the cycle and she had a small amount of mucus discharged. I mała ilość śluzu się pojawiła. They used that day małżeństwo korzystało z tego dnia. and achieved a pregnancy. I doszło do poczęcia. And the ultrasound with the baby inside. I tutaj widzimy obrazek ultrasonograficzny z dzieckiem. Now I said it would be terrific if everybody was like this. It would make the treatment of infertility so easy. I oczywiście wspomniałem, że byłoby fantastycznie, gdyby wszystkie nasze przypadki były takie. Unfortunately, it isn't always that easy. Ale niestety nie zawsze jest to tak łatwo. This chart shows a longer cycle. She has mucus all through the cycle, just the opposite of what we showed you earlier. Tutaj widzimy dłuższy cykl. Jest zupełnie inny od poprzedniego cyklu, który był suchym. Tutaj widzimy ciągłą wydzielinę śluzową. Good way to ruin your computer. Okay, so my wife, who is a fertility care educator and a co-developer of the Creighton model system, Więc moja żona, która jest edukatorem fertility care i współtwórcą Creighton model, she was supervising a teacher who sent this chart to her. przeprowadzała superwizję instruktora, który przesłał taki zapis karty do niej. This woman had gone to the reproductive medicine specialist and achieved a pregnancy. Ta kobieta udała się do kliniki, która przeprowadzała sztuczne zapłodnienie i osiągnęła ciążę. In fact, she achieved a pregnancy in which there were 6 babies in utero. Doszło do mnogiej ciąży, gdzie 6 nosiła. And at the 20th week of that pregnancy, she went into labor and delivered 6 babies. I w 20 tygodniu ciąży urodziła 6. All of these babies were alive at birth. Wszystkie te dzieci urodziły się żywe. And her husband followed them each until they died. I ona wraz ze swoim mężem towarzyszyli swoim dzieciom aż do ich śmierci. So my wife showed this chart to me. Więc moja żona pokazała mi tą kartę. In fact, I was watching television, pushing the remote. A ja tak naprawdę wtedy oglądałam telewizję i przytykałem z kanału na kanał. Which scientific studies have shown is very relaxing, especially for men. I badania wszystkie naukowe wykazują, że jest to bardzo relaksujące, szczególnie dla mężczyzn. So she comes up and says, "Would you like to look at a chart?" Więc podeszła do mnie i zapytała się, czy chciałbyś zobaczyć kartę? And I said no. Więc powiedziałam, że nie. But then I said, "Okay, I'll look at it." No ale w końcu powiedziałam, oczywiście, no to pokaż. I took about a 10-second look at this chart. Rzuciłem okiem tak
dosłownie 10 sekund. And I told her she has polycystic ovaries. I powiedziałem, że ona cierpi na zespół policystycznych jajników. And so my wife conveyed that to the teacher, who conveyed it to the patient. Więc moja żona przekazała to instruktorowi, który to przekazał pacjentce. I met this patient actually as I was giving a conference in the city she lived. A faktycznie doszło do spotkania z tą pacjentką, kiedy przemówienie dawałem właśnie w tym miejscu, gdzie ona mieszkała. And she was encouraged to come to our institute to make a diagnosis and be treated properly. I została zachęcona, aby przybyła do naszego instytutu i aby podjęła się abyśmy mogli przeprowadzić diagnostykę. But she was very frightened of doctors at this point. Ale w tym momencie swojego życia już bardzo bała się lekarzy. It took her over 1 year to get to us. Ponad rok trwało, zanim do nas mogła dotrzeć. But we evaluated her and she did have polycystic ovaries. And we did do an ovarian wedge resection. W końcu dotarła do nas i potwierdziliśmy, że cierpiała na zespół policystycznych jajników. Wykonaliśmy klinową resekcję jajników. And within a few laserową. Tak. Okay. Yes. And within a few short cycles she was pregnant and had her first baby. I za kilka krótkich cykli doszło do poczęcia i urodziła szczęśliwie dziecko. She has subsequently had at least one other baby that we are aware of. Z tego co wiem, to na pewno urodziła jeszcze kolejne dziecko. Sometimes they get pregnant but don't tell us. Czasami zachodzą w ciążę, ale nas nie informują o tym. Here we have a patient who is about 41 or 42 years old. Tutaj mamy pacjentkę w wieku 40-41 lat. She is from California. Z Kalifornii. She went to the IVF doctors in California. Chodziła do lekarzy stosujących zapłodnienie in vitro w Kalifornii. She underwent 2 cycles of in vitro fertilization. Przeszła przez 2 cykle zapłodnienia in vitro. Both of which failed. Które były nieskuteczne, niepowodzenie. She came to us and we found endometriosis. Przyszła do nas, była zdiagnozowana z endometriozą. And her husband had some abnormalities in the sperm count. I jej mąż też miał nieprawidłowy wynik nasienia. We used a laser to treat the endometriosis. Laserem wypaliliśmy ogniska endometriozy. And a few medicines for the husband, and his sperm count improved. I mąż otrzymał odpowiednie leczenie, jego wyniki nasienia były znacząco lepsze. Within about 5 months she achieved a pregnancy. Upłynęło około 5 miesięcy i doszło do poczęcia. And she had a beautiful little girl at full term. I urodziła szczęśliwie dziecko. If anybody is interested more in that case, you can go to the website fertilitycare.org. Jeśli ktoś by chciał poczytać więcej o tym przypadku, można odwiedzić stronę internetową Fertility. And there's a short video called New Hope in Infertility. .org. I'm sorry. There's a short video called New Hope in Infertility, and you can watch it. It's a terrific story. Jest tam krótki film Nowa nadzieja dla niepłodności. Jest to bardzo ciekawy krótki film i zachęcam do obejrzenia go. Now we are able to score the mucus cycle. Możemy wyliczyć punktację cyklu śluzowego. And while I am not going to teach you how to do that this morning, I dzisiaj nie będę uczył, jak to robić. as the mucus cycle becomes more and more limited, the score goes down. Ale wraz ze spadem jakości i ilości cyklu śluzowego to obniża się współczynnik. So if we look at this graph, we see the normal mucus cycle at about 9.3. Więc patrząc na ten wykres widzimy normalny cykl śluzowy z wynikiem 9,3. But patients who have endometriosis or just infertility in general and regular cycles both have reduced mucus scores which are highly statistically significant. Ale pacjentki cierpiące na endometriozę
oraz inne, oraz problemem niepłodności mają statystycznie istotnie niższą punktację cyklu śluzowego. By statistically significant, we mean that it couldn't just happen by chance, or it'd be a very low percentage point that it would. Mówiąc o statystycznej istotności, to mówię, że nie był to przypadek. Musiał być konkretny powód, przyczyna tego. There must be some reason for it, and I've explained to you some of those reasons. I wytłumaczyłam właśnie kilka z takich powodów, które mogą być przyczyną takiej punktacji cyklu śluzowego niskiej. Now I mentioned you the various ovulation disorders. Wspomniałem już o kilku nieprawidłowościach owulacji. And there are many of these, and I'm not going to go into all of the detail on that, but to tell you that the normal fertility patient's score is 9.3. Out of all of these ovulation disorders, 2, 4, 6, 8, 10 of them, 8 of them had statistically reduced mucus cycle scores. Więc istnieje wiele nieprawidłowości owulacji. Nie będę o nich wszystkich wspominał, ale tutaj widzimy, że przy normalnej płodności punktacja cyklu śluzowego wynosi 9,3, zaś z 8 z tych nieprawidłowych sytuacji 8 sytuacji jest statystycznie istotne. Keep in mind that a reduced mucus cycle score means an abnormal hormonally abnormal cycle. Zatem obniżony współczynnik cyklu śluzowego oznacza, że istnieje hormonalna nieprawidłowość. And when the hormones are low like this, it affects the fallopian tube, it affects the uterus, it affects the lining of the uterus, and of course the cervix in the production of the mucus. I oczywiście w sytuacji nieprawidłowości hormonalnej ma to wpływ zarówno na jajowody, na macicę, na szyjkę macicy oczywiście. So it really affects the whole of a woman's reproductive system. Go ahead. Tak naprawdę wywiera to wpływ na cały system rozrodczy kobiety. Now how successful is this? I said earlier that the success rate in surgical treatment of endometriosis in 1981 was 53 point something percentage points. Więc jaka jest skuteczność? Wspomniałem wcześniej, że skuteczność leczeniu chirurgicznego przy leczeniu endometriozy wynosi 50%. This comes from this study here in the gold, which is from Johns Hopkins University in Baltimore, Maryland. Wyniki te pochodzą z Johns Hopkins University w Baltimore i to zostało pokazane tutaj na tym wykresie żółtą linią. The blue line, using Naprotechnology techniques, is from the Pope Paul VI Institute. Natomiast niebieska linia przedstawia wyniki uzyskane w Instytucie papieża Pawła VI, stosując procedury Naprotechnology. I contacted Dr. John Rock, who wrote the original paper, to see if he still had that data, so I could compare the two statistically. Skontaktowałem się z lekarzem Rock, z profesorem Rock, żeby zapytać się, czy ma jeszcze te wyniki, aby móc porównać jego wyniki z naszymi wynikami. But unfortunately, they have a policy of throwing away any data that's greater than 12 years old. Ale niestety mają taką zasadę, że wyrzucają wszystkie wyniki, które przekraczają 12 lat. But if given the opportunity to do this, I would be quite confident that this is a statistically significant improvement. Ale gdybym miał te wyniki, jestem pewien, że byłoby widoczne statystycznie istotna poprawa. If you look at polycystic ovaries, this is the gold standard. Patrząc się na policystyczne jajniki, to właśnie widzimy ten wynik na żółto. And that's also from Johns Hopkins University. I to zostało uzyskane właśnie na Uniwersytecie Johns Hopkins. And the blue curve is from the Pope Paul VI Institute, the National Center for Women's Health. Wykres przedstawia osiągnięcia w Instytucie papieża Pawła VI. And then if we compare by different disease groups.
I teraz jeśli porównamy różne przypadki chorobowe. On the far right we have 5 different studies involving the per woman pregnancy rates using in vitro fertilization. Po prawej stronie widzimy 5 różnych sytuacji niepłodności w procedurze in vitro. Some of these are with endometriosis or tubal occlusion or just general studies. Niektóre z nich to przeprowadzono u kobiet cierpiących na endometriozę lub niedrożność jajowodów. And this is Naprotechnology success with tubal occlusion. A tutaj widzimy skuteczność zastosowania procedur Naprotechnology z niedrożnością jajowodów, with endometriosis, z endometriozą and with anovulation. oraz z brakiem ovulacji. I'm sorry, this is polycystic ovaries. That's what I A missed. tutaj jeszcze zespół policystycznych jajników. And in each of these areas we were able to compare the statistics one to the other, and in each case Naprotechnology and the success rate on a per woman basis was higher. I w każdych tych sytuacjach mogliśmy porównać wyniki uzyskane przez kliniki in vitro z naszymi uzyskane stosując procedury Naprotechnology i w każdym z nich skuteczność była wyższa stosując procedury Naprotechnology. Now, the in vitro fertilization clinics don't report their data on a per woman basis. Ale oczywiście kliniki in vitro nie przedstawiają swoich danych, jeśli chodzi o skuteczność co do każdej kobiety. They reported success rate on a cycle by cycle by cycle basis. Oni przedstawiają swoje wyniki z cyklu na cykl. You will see, for example, that some in vitro clinics will say that their success rate is 60 to 70%. Możemy zauważyć, że niektóre kliniki przedstawiają swoją skuteczność na poziomie 60-70%. But that's only after 5 or 6 cycles of in vitro fertilization. Ale to było uzyskane po 5 bądź 6 cyklach stosowania właśnie zapłodnienia in vitro. And less than 10% of women go 6 cycles with treatment. Jest mniej niż 10% kobiet, które przechodzą przez więcej niż 6 cykli w ramach procedury in vitro. Even in some European countries where in vitro fertilization for 3 cycles is part of their healthcare system and is free to the patient. Nawet w niektórych krajach europejskich, gdzie za darmo oferuje się 3 cykle stosowania in vitro. The average number of cycles used is only 1.8. Średnia ilość cykli, z których kobiety korzystają z stosowania in vitro, to wynosi tylko 1,8. This has a lot to do with the whole mentality of in vitro fertilization and how patients are looked at more as a conveyor belt sort of item or object. Jest to oczywiście związane z całą mentalnością lansowaną przez in vitro, gdzie pacjentki są traktowane jako przedmiot. Jest to procedura jak w fabryce. Now to finish up, I would like to just talk a little bit about recurrent miscarriage. I na zakończenie chciałbym troszeczkę wspomnieć o nawracających poronieniach. Here we have a cycle with a limited mucus cycle. Tutaj mamy cykl z ograniczonym cyklem śluzowym. The estrogen levels, which is this line here, are very low compared to what they should be. Poziomy estradiolu są znacznie obniżone w porównaniu do normy. And the progesterone levels, which are here, are very low as well. Oraz poziomy stężenia progesteronu też są znacząco obniżone. When we did the ultrasound series, we found that her follicle was very small when it ruptured. Przeprowadzając monitorowanie ultrasonograficzne widzieliśmy, że jej pęcherzyk jest bardzo, bardzo mały, kiedy doszło do pęknięcia. We call that an immature follicle, and immature follicles are associated with both miscarriage and tubal pregnancy. Nazywamy tę sytuację niedojrzałym pęcherzykiem jajnikowym i jest tą przyczyną niepłodności. If you look at a group of women who have miscarriages, these are the progesterone levels. The curve in the red are the patients who have had miscarriages.
Tutaj widzimy czerwona linia przedstawia kobiety, które poroniły. And the blue is a normal curve of a woman who's not had a miscarriage and everything else is normal. Natomiast niebieska linia przedstawia kobietę, która nie miała poronienia i u której wszystko jest w normie. In each of these slides, whether it's one miscarriage or two miscarriages or three miscarriages, the progesterone levels are all significantly decreased. W każdym z tych przypadków, jeśli niezależnie czy to dotyczy jednej, dwóch lub trzech poronień, to widzimy, że poziomy progesteronu są znacząco obniżone. This is one of those slides that we're going to have a test on later. Tutaj jest jeden z takich slajdów, z którego będzie test przeprowadzony później. Don't take me too serious. Ale proszę nie traktować mnie zbyt poważnie. It just shows that in women who have premenstrual syndrome, or in women who have infertility, or in women who have miscarriages, the incidence of these premenstrual symptoms is very similar. They're not identical, but they're very similar. Ukazuje ten slajd, że u kobiet, które miały sytuację poronienia bądź zespołu napięcia przedmiesiączkowego, to niepłodności, to objawy są bardzo podobne. And this also is associated with low progesterone. Jest to też związane z obniżonym poziomem progesteronu. When I say this, I mean premenstrual syndrome. Jeśli mówiąc o tym, mam na myśli zespół napięcia przedmiesiączkowego. So there's a connection between all of these events. Więc jest powiązanie między tymi wszystkimi zdarzeniami. If you look at this from the point of view of endometriosis and miscarriage, jeśli popatrzymy na to z punktu widzenia występowalności endometriozy przy poronieniach, out of 164 patients with miscarriages, 85% of them had endometriosis. Ze 160 pacjentek, które miały poronienia, 85% cierpiało na endometriozę. Actually, there were 192 patients in that group. A tak naprawdę było 192 pacjentki w tej grupie. So here we have a series of studies in which you see the miscarriage rates before the treatment of the endometriosis. Tutaj mamy kilka badań, gdzie widzimy występowalność endometriozy przed leczeniem. And the miscarriage rates after the treatment of endometriosis. Przepraszam, występowalność poronienia przed leczeniem endometriozy oraz po. So endometriosis is not the only cause, but it's part of the cause in many women. Więc endometrioza nie jest jedyną przyczyną, ale jest częścią przyczyn. But you won't find this if you don't look for it. Ale oczywiście nie znajdziemy tego, jeśli nie będziemy tego wnikliwie szukać. This is an area of endometriosis in a patient who had 6 previous miscarriages. Tutaj widzimy ognisko endometriozy u kobiety, która miała 6 następujących po sobie poronień. And this is a laser fiber. I tutaj mamy laserowy. And we've lasered that area of endometriosis. Tutaj laserem wypaliliśmy to ognisko endometriozy. That patient also had endometriosis on her ovary. Ta pacjentka też miała ognisko endometriozy na jajniku. And that was lasered as well. I to też zostało wypalone laserem. And she subsequently became pregnant. I u niej doszło szczęśliwie do poczęcia. And she went full term and had a repeat cesarean section. I urodziła dziecko, miała cesarskie cięcie. This is our success rate in those women who have had 3 or more miscarriages. Tutaj widzimy 2 or more, I'm sorry. Naszą skuteczność u kobiet, które przebyły 2 lub 3 poronienia. And it runs right up about 75 to 80%, depending upon which condition. They're not statistically different. I ona osiąga właśnie wynik 70-80%. As we learn more, we will get better at this. Im więcej się dowiadujemy, tym lepsze wyniki będziemy osiągać. For example, we are currently identifying certain
points on the Creighton model chart that we were not able to explain in the past. Na przykład obecnie i rozpoznajemy niektóre zdarzenia występujące na karcie Creighton Model, które nie potrafiliśmy wytłumaczyć wcześniej. And those signs are signs of a low-grade either inflammation or infection inside the uterus. I te oznaki wskazują na zapalenie wewnątrzmaciczne niskiego. We can see those conditions when we put a hysteroscope, which is a small scope inserted into the uterus. Możemy zaobserwować to histeroskopowo. And when we treat that, we effectively improve the lining of the uterus and make either the infertility situation or the miscarriage situation treatment better. I lecząc tą sytuację, zmienia się środowisko wewnątrz macicy i umożliwia to właśnie uzyskanie lepszych wyników przy sytuacji niepłodności. Czyli płodność się ulepsza. One final note. Jeszcze jedna rzecz na marginesie. And I will let you decide. I chciałbym, żeby Państwo zdecydowali. If you have on the one hand an artificial reproductive technology such as in vitro fertilization, jeśli z jednej strony mamy sztuczną metodę reprodukcji, na przykład zapłodnienie in vitro, that by its own admission does not look for the underlying cause or the root cause, które samo z siebie nie szuka przyczyny. And you put sorry. Przepraszam. And you put that up against Naprotechnology. I porównamy to z Naprotechnology, its whole thesis is built upon trying to find the reasons and the causes of this. która jest cała skonstruowana, zbudowana na szukaniu przyczyny. Which of those two will find a cure for infertility? Który z nich znajdzie wyleczenie, znajdzie taką sytuację, która doprowadzi do wyleczenia choroby niepłodności? There is only one. Jest tylko jedna. And that's Naprotechnology. To jest właśnie Naprotechnology. Now to close this off, zamykając, if you go to Rome someday, jeśli Państwo kiedyś and you have a chance to udadzą tour się do Rzymu St. Peter's Basilica, i będą mieli okazję odwiedzić Bazylikę Świętego Piotra, go to the four pillars that are holding up the bronze canopy above the high altar. Proszę podejść do 4 filarów, które podtrzymują baldachim nad głównym ołtarzem. And tucked away in the papal shield, which is on each of those pillars, I tam schowanym za herbem papieskim, który jest umieszczony na każdym z tych filarów, you will see a woman who by her facial contractions and changes in her facial appearance is a woman in labor. Zauważymy kobietę, która dzięki przypatrując się jej twarzy i mimice twarzy, zobaczymy, że jest to kobieta, która jest w trakcie porodu. And on the 8th side is the baby. I w środku, on the 8th side, na 8, nie wiem, That's been there for na about 8 500 years, jest I już think. po porodzie, już jest dziecko. It's always been very impressive to me. Zawsze się zachwycałem tym. And also very precious. Jest to dla mnie rzecz bardzo cenna też. So I want to take this opportunity to thank all of you, but also our translation team. Więc chciałabym przy okazji podziękować Państwu. That did a very, very good job. Thank you. Ja też bardzo serdecznie dziękuję panu profesorowi Hilgersowi przede wszystkim. Myślę, że także podziękujemy oklaskami. Ja także chcę powiedzieć, że równolegli tłumacze, jak tłumaczą z kabin, zmieniają się co 10 minut, tak? 1 i 2 tłumaczą. Pani uciągnęła 2-godzinne tłumaczenie, także to jest to naprawdę niezwykły wysiłek dla umysłu. Oh, wow. I wielki talent.